To w ogóle jest kompletna niewiedza. Znaczy społeczeństwo, miasteczko, w którym w momencie wybuchu wojny 90% mieszkańców to byli Żydzi, uczniowie w szkole nie wiedzą o tym. Tak, to może wejdziemy sobie tutaj tym wyjściem, czy tym wyjściem, panie Waldemarze? To jest wszystko jedno, ale... No wszystko jedno, ale spotykamy się w jednym miejscu, tak właśnie. Więc myślę, że wspólnymi siłami pokażemy sobie i odwiedzimy wspólnie. Będziemy się odwoływać do książki, do wspomnień pana Truskolaskiego, a tym drugim źródłem jest Księga Pamięci Gminy Żydowskiej w Sokołach. I tak się może składa, że tuż obok, tutaj za płotem, przy Kolejowej 7 jest bardzo ważne miejsce związane z Księgą Pamięci Gminy Żydowskiej, bo tu jest dom, ocalały dom, jeden z bardzo wielu nielicznych, ocalały dom, którego właścicielem, w którym mieszkał Moshe Mike. Moshe Mike razem ze swoją rodziną i z przyjaciółmi ukrywał się na kolonii pana Kalinowskiego w Bruszewie przez okres wojny w bunkrze. On był radiotelegrafistą, Moshe Mike, i on pisał kronikę gminy żydowskiej Sokołach. Czyli on spisywał jakby na żywo to, co się działo w Sokołach przez cały okres wojny. I jeżeli większość pinkasów, czyli tych ksiąg żydowskich na Podlasiu, to powstają na podstawie wspomnień, czasami spisywanych po wielu latach. Tak, coś, co jest unikalne w księdze Sokół, to jest to, że ona jest spisywana właśnie ten dziennik Moshe Majka. Dziennik Moshe Majka, który w niezwykłych okolicznościach ocalał, ponieważ on pisany tutaj w Sokołach odnalazł się tuż po wojnie, w 1947 roku bodajże, w Białymstoku, w trakcie prac rozbiórkowych, po zburzeniach, po tym kataklizmie, którego Białystok doświadczył. Białystok był przecież kompletnie zburzony w czasie wojny. I tamten dziennik został odnaleziony i został zachowany, przetłumaczony. Tu jest ten dom. To jest tuż obok. Tak, no, niech Państwo zobaczą dokładnie. Tak, żeby wiedzieć, bo tu nawet pani, która tutaj mieszka, no niewiele wiedziała na ten temat. Ta niewiedza to jest efekt rzeczywistej niewiedzy albo po prostu wyparcie, prawda? Świadome niepamiętanie, zapomnienie, prawda? Zachował się fragment jedyny. Mamy z prawej strony ten obiekt, o którym mówiliśmy przed chwileczką, miejsce historyczne. Miejsce historyczne, to jest ten dom. On ocalał cudem jakimś. On był dłuższy, znacznie większy, dłuższy, prawda? On tam widać już jest zburzony. On jest w tej chwili, jak to mi powiedziano, własnością gminy. Natomiast w tym domu żył Moshe Mike. Ten, któremu można powiedzieć, no, zawdzięczamy Księgę Pamięci i właściwie obraz Sokół w czasie wojny, czyli obraz tej społeczności żydowskiej w czasie wojny, takiego bardzo wiarygodnego źródła, bo on zarówno relacje zbierał z Sokół, on też nasłuchy prowadził radiowe i on opisuje nie tylko właśnie to w księdze to jest pokazane, tylko rejestrował bieżące jakieś życie mieszkańców, walkę o chleb, o żywność, takie podstawowe bardzo rzeczy, prawda? Ale też wspominał tam o nasłuchów radiowych, o postępach tam powiedzmy Niemców w czasie wojny, o w ogóle o przebiegu, o sytuacji na froncie właśnie. Więc, tak. Dla niektórych bardzo ważna przestrzeń. Tutaj, proszę Państwa, wszędzie, gdzie my idziemy teraz śladami, prawda, znaczy stawiamy swoje stopy, chodzili ludzie, prawda, którzy kolejnymi pokoleniami Sokołowian, obojętnie jakiej narodowości, jakiego pochodzenia, jakiego wyznania, po prostu tutaj pędzili swoje życie i tak jak my przemierzali te ścieżki, prawda, które są wszystkim dane. Teraz chyba podejdziemy do synagogi. Tak. Koza? Koza. Tak, koza. O, proszę bardzo. Czyli teraz idziemy do synagogi. Centralne miejsce, tutaj jest piękna fotografia tej synagogi, no po synagodze nie ma śladu, no ale miejsce jest. Jest zachowana historia synagogi, prawda? Tu jest lokal gastronomiczny w tej chwili. Tak. Bardzo porządny, ja to tam często się korzystam, ale... My też bardzo. Prawda? Fajny jest. Proszę, no właśnie wiele osób poleca. Tak. Kiedyś nawet próbowałem 50 lat temu. zachęcać tego właściciela, żeby nazwał to synagoga po prostu. No, ale może to jeszcze za wcześnie. No ale... Ale to się nazywa torcik. Tak? Placek ziemniaczany. Tutaj, w tym miejscu, tak.
jesteśmy mniej więcej w tym miejscu, czyli jesteśmy w tym miejscu, na miejscu dawnej synagogi. Tutaj mniej więcej ona stała. Obok niej dalej były nieistniejące dzisiaj uliczki, w których były dwie szkoły żydowskie, hedary tak zwane. Jesteśmy mniej więcej w tym miejscu, w miejscu dawnej synagogi, czyli miejsca najważniejszym dla Żydów. Tutaj Żydzi się zbierali i tutaj się modlili. Po synagodze nie ma żadnego śladu, jest tylko lokal. Nawet zachęcałem właściciela, żeby nazwę zmienił na synagoga, ale to może jeszcze za wcześnie. Zbyt ekstrawagancki pomysł. Bardzo cisze, tak. Bardzo cisze. I dalej były szkoły, dwie szkoły hedary takie. To była piętrowa, drewniana synagoga. To w Sokołach wszystko było prawie drewniane. Wszystko było drewniane. Murowane domy to była rzadkość. I w regionie, bo w Jedwabnem też była piękna synagoga, właśnie drewniana, podobno wyjątkowa. Ale każda była wyjątkowa, bo była takim centrum życia nie tylko, muszą Państwo wiedzieć, religijnego Żydów, ale także kulturalnego, tak? Bo oni to tak łączyli. Także tu była synagoga i te dwie szkoły. Dziękuję bardzo. Tak, muszę się to trochę się... Minęliśmy dom, posesję naszego przyjaciela, pana Henryka Pogorzelskiego, lokalnego aktywisty, historyka, amatora, który z wielką pasją i z wielkim zaangażowaniem historię Soku przypomina od wielu lat. Przywracanie do publicznej pamięci społeczności, pamięci o żydowskiej społeczności to jest jednych taką pasją pana Henryka, którą ja podzielam po prostu. Ten mural, który Państwo widzicie, to jest dzieło Marka Podwala, amerykańskiego artysty, malarza żydowskiego pochodzenia, który taki sam mural tego samego typu najpierw umieścił w Dąbrowie Białostockiej, a tutaj wyraził zgodę, żeby jakby replika tego muralu powstała tutaj. To jest taka alegoria pokazująca, symbolizująca dzieje narodu żydowskiego na tutejszych ziemiach. Widzimy litery hebrajskie na tym drzewie, symbolizują takie upadanie tej społeczności i jakieś typowe alegoria takiego osiedla domków żydowskich. To tak, jesteśmy tutaj na granicy starego cmentarza. Tu, gdzie jest dom tej chwili Ośrodek Zdrowia, był pierwszy cmentarz żydowski. On przestał funkcjonować chyba w XVIII wieku, ale opowiadał mi pan Henryk, że jak budował nawet swój dom, to tutaj mnóstwo kości wywożono, bo to było... Tu jest po prostu, stoimy teraz na terenie dawnego cmentarza, on jest na granicy tego, ten dom jest na granicy tego Kirkutu, starego Kirkutu, oczywiście starego Kirkutu i o tym mówi tablica, jest właśnie poświęcona pamięci, przypomina nam wszystkim, że tu był stary Kirkut żydowski. Otóż w kulturze judaistycznej jest tak, że miejsce po synagodze to nie jest miejsce święte. Natomiast miejsce po Kirkucie na zawsze pozostaje miejscem świętym. Jeszcze słówko muszę powiedzieć o panu Henryku, o panu Pogorzelskim, któremu należy mu się ogromny szacunek za to, że to on był inicjatorem tych tablic, on je ufundował, to są z jego pieniądze, to jest z jego działalności. On taką tablicę ufundował tutaj, na miejscu starego cmentarza. Druga taka sama tablica, już lekko uszkodzona, stoi przy Nowym Kirkucie, jak również jest tablica, nie wiem, do domu na ulicy Mazowieckiej. To jest też miejsce pamięci ważne, ponieważ jest to dom, w którym już po wojnie, kiedy z liczącej ponad 2000 mieszkańców społeczności żydowskiej po wojnie wróciło kilkadziesiąt osób. To byli jacyś uciekinierzy, powychodzili ludzie, którzy wyszli z bunkrów, którzy uciekli z transportów do śmierci, uciekli z różnych... Wymknęli się śmierci, tak. Wymknęli tutaj, wrócili do swojego domu, na to miejsce, gdzie zawsze mieszkali. Chcieli sobie organizować życie, prawda? W tamtym domu dostali ten dom, tam został im użyczony ten dom, kiedy przygotowywali sobie paschę, przygotowali sobie posiłek, zostali
zaatakowani przez grupę oddziałów zemsty. Dzisiaj byśmy to powiedzieli niestety żołnierzy wyklętych, no ale tak to było, że oni zostali zamordowani, 8 osób zostało zamordowanych, nie dzieci, 7 tam. Ładnie sokoły teraz wyglądają, prawda? Się pięknieją. Tak. To jest pięknie wyglądający dzisiaj po odnowieniu tak zwany dom żółtego. Przedwojenny dom Żyda żółtego, który w czasie wojny tutaj był posterunek żandarmerii. Nie był spalony, nie, on jest tylko wielokrotnie przebudowywany. Nawet jeśli były spalone budynki, prawda, to proszę Państwa, to na fundamencie tamtych budynków powstawały te, które teraz tutaj funkcjonują. Tędy, tak. Potem tam przyjdziemy na Nowy Świat. Tam miniamy, już zostawiamy, bo tam w tej chwili nie ma śladu, ale tam była mykwa, łaźnia żydowska. Tak. Była takim na placu, który tam jest pusty w tej chwili. Będziemy tam przechodzić zaraz, będziemy wracać z cmentarza. Tutaj po lewej stronie zaraz. Mykwa to po prostu taka rytualna łaźnia, prawda? Wszyscy Żydzi przed szabasem chodzili do mykwy. Ja pamiętam, ja wychowałam się u swoich dziadków w Jedwabnem i to było coś normalnego w kulturze ludności małomiasteczkowej, że myśmy się wszyscy myli kiedy? W soboty. No więc widzą Państwo, ile mamy wspólnego. Tak jest. To idziemy dalej. Tu jest urząd gminy, elegancki budynek. Kiedyś to był budynek syndykatu. Był zburzony. Ja jeszcze pamiętam ten budynek, jak byłem dzieckiem, to nie się tu stało. Sokoły są starsze od Białegostoku, to Tomek zwrócił uwagę rzeczywiście, bo od XV wieku już mówimy o Sokowach, tutaj parafia po raz pierwszy powstała, pierwsza parafia powstała. Ciekawostką jest ten rynek, sam rynek jest ciekawostką, ponieważ tutaj w połowie XVIII wieku doszło do takiego dużego konfliktu pomiędzy kościołem, który był właścicielem wielu dóbr w okolicy, pomiędzy kościołem a właścicielami ziemskimi, którzy tutaj mieli swój rynek. Na rynek to była bardzo ważna instytucja, bo Sokoły od początku leżące na trasie, prawda, do Tykocina, do Łomży żyły z handlu i rynek był źródłem dochodów i powstał konflikt pomiędzy właśnie parafią a właścicielami ziemskimi i pokłosiem tego konfliktu jest podział tego rynku, taki dziwny, że tam mamy prostokątny rynek jeden, a tutaj jest rynek drugi. No w ten sposób się podzielili, sprawa toczyła się przed sądami, no i dlatego ten rynek tutaj tak dziwnie, tutaj był po prostu rynek kiedyś, prawda, więc tutaj handlowano. Pański i plebański, no to właśnie ten cmentarz żydowski na Nowym Świecie, który znamy, funkcjonował do czasu, tam do takiej bardziej znanej zbrodni, do której tam doszło w czasie wojny, to jest wymordowanie grupy starców, którzy ze wsi Mazury zostali wypędzeni z domu opieki, przepędzeni tutaj do Soku w nadziei uzyskania jakiegoś wsparcia. No niestety czekał ich otwarty dół na tym cmentarzu i tam zostali zamordowani. Tam byli Żydzi i Polacy, także na tym cmentarzu dzisiaj zobaczymy boisko sportowe. Od lat 60. ten teren jest przedmiotem sporu pomiędzy społecznością żydowską, pomiędzy obecnie Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego a władzami gminy. Społeczność żydowska fundacja w tej chwili zabiega o zwrot tego cmentarza, co dzieje się w wielu innych miastach tutaj na Podlasiu, ale oni chcą odzyskać fragment terenu, kilka metrów kwadratowych, żeby mogli tam postawić swój pomnik. Pomnik z tablicą pamiątkową, żeby można było po prostu pomnik, tablicę ku pamięci tych żydowskich mieszkańców Soku. No i sprawa jest tak, nie mówi się nie, ale sprawa jest odwlekana, poddawana pod konsultacje, to trwa już od listopada ubiegłego roku. To jest smutne, moim zdaniem smutne, ja bardzo ubolewam z tego powodu. Mamy tu przykład gminy Czyżew na przykład po sąsiedzku. Ten problem zdaje się został rozwiązany. Władza gminna, władze samorządowe i społeczność miejscowa, młodzież uporządkowała teren, kamień, tablica stoi i wszyscy wiedzą, że ci Żydzi mają swoją pamięć. Takie historie mi opowiadano tutaj o Żydach, potomkach mieszkańców, dawnych mieszkańców, którzy przyjeżdżali do Soku i bardzo szybko stąd uciekali, ponieważ nigdzie nie znajdowali tu żadnego śladu obecności swoich przodków. Tak. Ja mówię, że jest tylko jedyny pomnik, jaki znam, który mówi o tym, że w Sokołach byli Żydzi. Trwały pomnik, to jest kamień na Placu Śmierci w Treblince.
I tam jest Sokoły. Sokoły. I to jest dowód na to, że tutaj Żydzi byli. Bo gdyby nie ten pomnik, to skąd ta moja pasja? Dlaczego ja z taką pasją zacząłem się tym interesować i zabiegać, żeby tą pamięć przywrócić. To potem wspomnę, bo to mam taki osobisty jakby stosunek do tego, ale moi sąsiedzi na Kościelnej, przemili ludzie notabene, kiedy z nimi zacząłem rozmawiać o tych Żydach, to pytali mnie: Waldek, jacy Żydzi? O co się rozchodzi? Tu nie ma żadnych Żydów. To w ogóle jest kompletna niewiedza. Znaczy, społeczeństwo, miasteczko, w którym w momencie wybuchu wojny 90% mieszkańców to byli Żydzi, uczniowie w szkole nie wiedzą o tym. Zapraszałem osobiście dyrektora szkoły na uroczystość upamiętnienia tej 80. rocznicy zabójstwa tych żydowskich mieszkańców Sokół. Ludzi ocalonych, ci, którzy ocaleli. Rozmawiałem z dyrektorem szkoły, rozmawiałem z proboszczem, udało mi się porozmawiać, z wójtem. Wszyscy, tak, oczywiście, no oczywiście, przejdziemy. Żaden z nich nie przyszedł. Nie przyszedł nikt, kompletnie. Po prostu to jest niepamiętanie. Tabu. To jest no... I tak to wygląda. Kropla drąży skałę. No na nowym tym stadionie, teraz sobie stadion też w tablicy jest. Tak, to Heniek, to jest Pogorzelski.